Tworząc testy na platformie w swoim kursie, najczęściej w tych testach wykorzystujemy pytania typu automatycznego, czyli takie, które mogą być sprawdzane przez automat. Na przykład pytania pojedynczego wyboru, czy pytania wielokrotnego wyboru, czy pytania na dopasowywanie. Natomiast możliwe jest również, już tutaj wypełnię na chybił trafił w takim razie, możliwe jest również w teście stworzenie pytań tak zwanych esejowych, czyli pytań otwartych. Różnią się one od pytań z krótką odpowiedzią, tym, że pytania z krótką odpowiedzią nadal są oceniane w sposób automatyczny. Czyli wprawdzie student wpisuje swobodnie jakąś odpowiedź, ale musi to być odpowiedź krótka i przewidywalna, tak żebyśmy byli w stanie wprowadzić wzorce poprawnej odpowiedzi, żeby platforma mogła takie pytanie ocenić. Natomiast pytanie esejowe różni się tym, że w takim przypadku nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnej odpowiedzi studenta, ani również w sposób automatyczny takiej odpowiedzi ocenić. Mamy tutaj przykład takiego pytania. Podaj przykład nierozsądnego czy wręcz niebezpiecznego zachowania turystów na szlaku wraz z krótkim opisem konsekwencji takiego zachowania. I tutaj mamy w polu tekstowym, gdzie student ma wprowadzić swoją odpowiedź, jak widać są wprowadzone już jakieś konkretne informacje, czyli nadajemy pewną strukturę tej odpowiedzi studenta, tak żeby student nie zapomniał o obu elementach tego pytania, czyli o podaniu przykładu i o wymienieniu jakichś konsekwencji. No i student wpisuje swoją odpowiedź i przesyła test do sprawdzenia. Zapisuje podejście, zatwierdza wszystkie swoje odpowiedzi, kończy test i dostaje informację zwrotną natychmiast po rozwiązaniu testu. Oczywiście pod warunkiem, że w taki sposób właśnie skonfigurujemy ten test, ale ta informacja zwrotna zawiera w sobie tylko ocenę za pytania, które są oceniane w sposób automatyczny. Nie ma tutaj jeszcze oceny za pytanie ostatnie, czyli to pytanie otwarte. To pytanie musi zostać ocenione ręcznie przez prowadzącego i wtedy dopiero student zobaczy ocenę całościową za cały test. Jak widać w tej chwili, na razie ocena za cały test nie jest widoczna, znajduje się tutaj tylko adnotacja jeszcze nie ocenione. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z perspektywy prowadzącego. Kiedy nauczyciel wejdzie do tego testu, może oczywiście przeglądać podejścia, które zostały wykonane przez studentów i w ostatniej kolumnie, czyli tam, gdzie jest pytanie czwarte, to właśnie pytanie esejowe, zamiast punktów widzimy adnotację wymaga oceny. Można wtedy kliknąć, otwiera się okienko, gdzie możemy się zapoznać z odpowiedzią udzieloną przez daną studentkę i możemy wprowadzić ocenę, klikając utwórz komentarz lub zastąp punktację. Natomiast taka metoda oceniania będzie dość pracochłonna, ponieważ będziemy musieli każdego studenta osobno kliknąć następnie utwórz komentarz i wprowadź punktację. Dużo wygodniejsze jest w takim przypadku, jeżeli mamy test, który zawiera w sobie pytania esejowe, które muszą być ocenione ręcznie przez nauczyciela. Dużo wygodniej jest skorzystać z opcji, która się znajduje w menu administracja. W części wyniki jest ostatnia opcja ocenianie ręczne, czy oceniane ręcznie. I w tym momencie mamy listę wszystkich pytań w tym teście, które muszą zostać oceniane w sposób ręczny. Jak widać, w tym teście jest tylko jedno pytanie oceniane ręcznie, czyli pytanie numer 4 i wystarczy kliknąć jeden z tych linków. Jeśli klikniemy link w kolumnie do oceny, to tutaj będą tylko i wyłącznie te prace czy te testy, w których to pytanie esejowe jeszcze nie zostało ocenione. Natomiast jeśli klikniemy ten link w kolumnie wszystkie, to wtedy wejdziemy w możliwość oceniania wszystkich
podejść zawierających te pytania esejowe, zarówno tych podejść, które już zostały ocenione, jak i tych, które jeszcze wymagają ocenienia. Na wypadek, gdybyśmy na przykład chcieli sobie porównać oceny już wystawione przez nas i dopiero wtedy zacząć uzupełniać oceny tych podejść, których jeszcze nie oceniliśmy. Po kliknięciu któregoś z tych linków zobaczymy na jednym ekranie zawierającym 5 odpowiedzi studenckich wszystkie te 5 odpowiedzi udzielonych przez studentów. Oczywiście, jeśli mamy w naszym kursie więcej studentów niż 5, to możemy tutaj zmienić tą wartość na wyższą i kliknąć Zmień opcję. I przeglądamy teraz te kolejne odpowiedzi udzielone przez kolejnych studentów. Możemy wpisywać punkty za daną odpowiedź. Oczywiście możemy również dopisać jakąś tekstową informację zwrotną w każdym przypadku. I po zakończeniu tego procesu klikamy Zapisz i przejdź do następnej strony i w tym momencie już wszystkie te prace, wszystkie te eseje zostały ocenione. Możemy teraz wrócić do listy pytań i zobaczymy, że w tej chwili w kolumnie do oceny już nie ma nic, jest 0 podejść do ocenienia. W kolumnie już ocenione są 4 podejścia, no i ewentualnie możemy oczywiście kliknąć Oceń wszystko w kolumnie Wszystkie. Natomiast jeśli chcemy zobaczyć całościowe wyniki studentów, zawierające zarówno te pytania oceniane w sposób automatyczny, jak i pytania ocenione przed chwilą ręcznie, to klikamy Oceny w menu Administracja i już widzimy kompletne wyniki, również z tymi wynikami za pytania esejowe i automatycznie została wyliczona w tej chwili już ocena całościowa za cały quiz dla wszystkich studentów. I zobaczmy ponownie, jak to wygląda teraz z perspektywy studenta. Kiedy wejdziemy w nasz test, zresztą nawet zanim w niego wejdziemy, od razu widzimy tutaj adnotację, że informacja zwrotna została przez nauczyciela udzielona. Natomiast kiedy wejdziemy do testu i klikniemy Przegląd, oczywiście pod warunkiem, że nauczyciel pozwolił nam na przeglądanie swojego podejścia, to wtedy już zobaczymy całościowy wynik za test i informację zwrotną do wszystkich pytań, również do tego pytania ostatniego, które było pytaniem esejowym. A na ekranie wstępnym do quizu również mamy informację o naszym całościowym wyniku za ten quiz.